Volkswagen T-Roc z silnikiem 1.5 TSI benzynowy o mocy 150 koni mechanicznych, z którym współpracuje 7-stopniowa, zautomatyzowana, dwusprzęgłowa skrzynia DSG. Mamy tutaj na pokładzie całą masę asystentów, łącznie z Drive Assist, czyli praktycznie samochód może jechać półautomatycznie. Mamy tutaj przede wszystkim tempomat adaptacyjny, który dostosowuje prędkość nie tylko do samochodów poprzedzających, ale również do ograniczeń prędkości, łącznie z tym, że potrafi zmniejszyć prędkość, gdy na przykład wjeżdżamy w teren zabudowany, gdy przed nami znajduje się rondo, albo gdy przed nami jest zakręt. W związku z tym całkowicie możemy tylko i wyłącznie nadzorować to, co robi samochód. W praktyce to niestety wygląda tak, że jeszcze czasami ten system się myli, ponieważ gdy jechaliśmy drogą szybkiego ruchu, oczywiście tempomat automatycznie zmniejszył nam prędkość ze 120 do 100 km na godzinę, czyli zgodnie z tym, co pokazały znaki. Natomiast gdy prędkość wróciła z powrotem na 120, system tego nie zarejestrował. W związku z tym cały czas pokazywał nam ograniczenie do 100 km na godzinę i żeby jechać szybciej, trzeba było po prostu ręcznie czy nożnie zrobić korektę tego, co system sczytał. Pomyłka wynika stąd, że system bierze pod uwagę to, co rejestruje, czyli znaki, ale również posiłkuje się wgraną mapą w nawigacji fabrycznej. Tutaj coś nie zostało aktualnione i w związku z tym cały czas było pokazywane ograniczenie prędkości, które już nie obowiązywało. Ale myślę, że takich pomyłek będzie coraz mniej, tym bardziej jeżeli system będzie coraz częściej update'owany, czy coraz częściej będzie uaktualniany, to wtedy powinno to zadziałać prawidłowo. Oczywiście tego typu tempomat adaptacyjny to również nie tylko jazda po drogach szybkiego ruchu, można też nim jeździć po mieście, można również jechać w korku, wtedy jest to dosyć wygodne rozwiązanie. Możemy tu sobie ustawić tryby działania tempomatu adaptacyjnego: Eco, Normal, Comfort i Sport. Jadąc trybem Normal, samochód nie wyhamowuje nam w dużej odległości przed poprzedzającym samochodem. Robi to płynnie, w związku z tym nie ma takiego szarpania, że jeszcze moglibyśmy bliżej podjechać do samochodu poprzedzającego, a tu nagle nam samochód wyhamowuje, potem nagle przyspiesza. Nie. To wszystko się odbywa bardzo płynnie i tak naprawdę nie trzeba ingerować w ogóle w ten tempomat, przynajmniej ja nie odczuwam takiej potrzeby, a do tej pory w każdym innym samochodzie miałam taką potrzebę, że jednak wtrącałam się do działania tego tempomatu adaptacyjnego. Natomiast w tym przypadku moim zdaniem działa to na tyle dobrze, że można zawierzyć temu tempomatowi i jechać nie stresując się drogą szybkiego ruchu czy autostradą. Mamy tutaj również Lane Assist, który nas informuje, jeżeli zjeżdżamy z pasa ruchu. Jeżeli zbyt nonszalancko trzymamy kierownicę, to też nas upomina, żebyśmy trzymali kierownicę prawidłowo. Jeżeli zbaczamy z pasa ruchu, to wtedy możemy mieć włączoną funkcję wibracji kierownicy i w ten sposób nas system informuje, że coś robimy nie tak. Mamy tutaj również asystenta zmiany pasa ruchu, który za pomocą lampki, światełka na lusterkach informuje nas, jeżeli jest coś w martwym polu i nie powinniśmy zmieniać pasa ruchu. Podczas manewrów na parkingu, podczas manewrów w ciasnych miejscach możemy korzystać z kamery cofania, która pokazuje nam to, co się dzieje za samochodem, oraz z boku też mamy taką symulację, rysunek
z lotu ptaka i widzimy, z której strony samochód się zbliża do przeszkody. Są też czujniki parkowania, więc też słyszymy, jeżeli zbliżamy się za bardzo do przeszkody. Jeżeli chcemy, możemy również w tym samochodzie skorzystać z automatycznego parkowania i tutaj też jest nowość, ponieważ ten system automatycznego parkowania może również zaparkować prostopadle do ulicy i może wyjechać z miejsca równoległego do ulicy. Także to jest taka nowość w tym systemie. T-Rockiem podróżujemy tak samo wygodnie, czy tak samo sprawnie jak większością Volkswagenów. Mamy tutaj układ kierowniczy, który dostosowuje się moim zdaniem idealnie do prędkości, ponieważ przy niskiej prędkości kierownica chodzi bez zarzutu, lekko. Może to nie jest bardzo lekko, ale jest normalnie. Przy wyższej prędkości usztywnia się tak, jak lubię, czyli moim zdaniem idealnie. Tutaj nie mam wątpliwości co do tego, że jest za miękka ta kierownica. Nie, ona jest po prostu dla mnie idealna. Tak jak chcemy, tak jedziemy. Jeżeli delikatnie wciskamy pedał przyspieszenia, jedziemy ekonomicznie i delikatnie samochód przyspiesza. Jeżeli chcemy jechać szybko, energicznie, wciskamy mocniej pedał przyspieszenia, wtedy samochód przyspiesza adekwatnie do naszej intencji. Jeżeli mamy większe potrzeby, to oczywiście możemy tutaj włączyć sobie za pomocą tej dźwigni tryb sport. Możemy manualnie zmieniać biegi za pomocą manetek, które mamy tutaj pod palcami, trzymając kierownicę. W związku z tym, co kto lubi, tak może tutaj sobie regulować ten układ napędowy i w ten sposób po prostu sprawiać, że ten samochód będzie wtedy, kiedy tego chcemy, kiedy tego potrzebujemy, poruszał się bardzo dynamicznie. Jedyna moja uwaga do tego układu napędowego to to, że trzeba się przyzwyczaić, nauczyć, ruszać, ewentualnie przyspieszać. I to wcale nie przy dużych prędkościach, tylko przy takich normalnych prędkościach, w mieście nawet. Jest taka chwilka, sekundka zawahania, jak wciskamy pedał przyspieszenia, ponieważ ja przeważnie wciskam pedał przyspieszenia delikatnie, w związku z tym ten układ napędowy nie nadąża za mną, bo ja bym chciała, żeby samochód już zaczął jechać, on mi nie jedzie, ja wciskam mocniej, wtedy on startuje zbyt dynamicznie, niż ja bym tego oczekiwała. Oczywiście to po prostu jest taka finezja wciskania pedału przyspieszenia. Trzeba się tego nauczyć i wtedy to działa w sposób prawidłowy. Znaczy tak, jak tego oczekujemy. Już mówiąc szczerze, teraz nie mam z tym problemu i nie mam takich odczuć. Takie odczucia miałam, gdy wsiadłam do tego samochodu od razu, gdy go odebrałam. Po prostu wow, wciskam, nie jedzie, wciskam, jedzie za szybko. Czasami podczas zjazdu ze wzniesienia, nawet łagodnego, pojawia się na tablicy przyrządów ikonka Eco, co oznacza, że właśnie system włączył tak zwane wolne koło, czyli doszedł do wniosku, że w ten sposób zaoszczędzi trochę paliwa. Zawieszenie na chopkach, które mamy teraz w bardzo dużych ilościach na ulicach, nie podskakujemy twardo, nie odczuwamy tych chopek tak bardzo niekomfortowo. Po prostu samochód miękko opada i to moim zdaniem jest super. Natomiast oczywiście przy jeździe szybkiej, podczas jazdy trasą szybkiego ruchu, samochód bardzo dobrze trzyma się drogi, trzyma zadanego toru jazdy. W związku z tym uważam, że bardzo dobrze wchodzi w zakręty, sprawuje się, jak dla mnie, bez zarzutów. Widoczność z miejsca kierowcy jest całkiem niezła. Jeżeli lubimy siedzieć wysoko i widzieć końcówkę maski, no to oczywiście tutaj mamy taką możliwość, ponieważ fotel jest podwyższany. Szyba z przodu, no, jest ok, wszystko widać. Lusterka są wystarczająco duże. Do tyłu, jeżeli się odwrócimy, no to
Szyby są wystarczająco duże, z tyłu też szyba nie jest jakaś minimalistyczna, więc też tam w porządku, wszystko widać. Oczywiście jeżeli chcemy czuć się jeszcze bardziej bezpiecznie i komfortowo podczas wyjeżdżania z miejsc parkingowych, to możemy skorzystać z asystenta ruchu poprzecznego, czyli wtedy samochód nam wyhamuje, gdy coś będzie nadjeżdżało, a nie będziemy tego widzieć. Więc generalnie widoczność jest ok. To, co na pewno przydaje się zimą, czyli tak jak teraz, to jest to, że lusterka są podgrzewane, bo dzięki temu wszystko lepiej widzimy. Moim zdaniem w tym samochodzie nie ma dużego hałasu, jest umiarkowanie. Przy 120 km na godzinę można normalnie ze sobą rozmawiać. Teraz jest 120 km na godzinę i nie podnoszę głosu, nie przekrzykuję tego samochodu, w związku z tym myślę, że jest ok. Przy 140 km na godzinę również możemy słuchać radia, nie pogłaśniając jakoś specjalnie, po prostu wszystko funkcjonuje tak jak powinno, więc moim zdaniem jest ok. Spalanie w tym samochodzie moim zdaniem wyszło rewelacyjnie, ponieważ przy średniej prędkości 70 km na godzinę, gdy prędkość dochodziła do 100 km na godzinę, czyli nie przekraczając 100, 110 góra, jadąc drogą szybkiego ruchu, ale jadąc też drogami lokalnymi i jadąc też trochę po mieście, spalanie wyszło na poziomie 5,4 litra na 100 km. Na drodze Warszawa, Starachowice, Warszawa w dwie strony przy średniej prędkości 59 km na godzinę spalanie wyszło 5,9 litra na 100 km, czyli też całkiem nieźle. Nie ma tu żadnej hybrydy, a spalanie wychodzi całkiem niezłe. I możemy sobie teraz tutaj zobaczyć. Na razie mamy taką statystykę. Przy średniej prędkości 54 km na godzinę po przejechaniu 240 km średnie spalanie wyszło 6,9, ale tutaj już były wyższe prędkości, czyli tutaj jechałam 120 km na godzinę, to była maksymalna prędkość i tutaj też był korek. Możemy jeszcze sprawdzić długoterminowo, czyli na takiej próbie 1400 km 7,7, ale przy 42 km na godzinę. I teraz od zatankowania. To zrobiliśmy dopiero 46 km, ale zobaczmy jaką mamy średnią. Średnia jest 100 km na godzinę praktycznie i wyszło 6,6. Czyli nadal utrzymuję, że spalanie w tym samochodzie, biorąc pod uwagę, że jest to silnik benzynowy, jest naprawdę bardzo dobre. Ten samochód wyposażony też jest w reflektory LEDowe. Są to reflektory, które są adaptacyjne, czyli dostosowują wiązkę światła do tego, co się dzieje na drodze. Mają też doświetlanie zakrętów. W związku z tym pokonywanie dłuższej trasy nocą nie będzie męczące i będzie bezpieczne, co jest bardzo istotne. Statystyka od zatankowania 159 km, 59 km na godzinę, 6,5 litra na 100 km. Od uruchomienia, czyli jazda miejska 15 km ze średnią 27 km na godzinę, 7,8 litra. I długoterminowo 1500 km, średnia prędkość 42 km na godzinę, 7,6. To jest nasza jazda, ale to też jest jazda kogoś, kto jeździł przed nami. No to zobaczmy, jak wygląda miejsce kierowcy. Drzwi otwierają się o dość duży kąt, więc możemy wygodnie zająć miejsce. Mamy tutaj mechaniczne regulowanie fotela, w związku z tym tyle jest maksymalnie odsunięte do tyłu. Teraz zobaczymy, jak jest maksymalnie przysunięte.
Nawet mi się nie mieszczą nogi, podobnie jak w Jarisie. Czyli jest naprawdę bardzo blisko. Do tyłu nie jest tak duża regulacja jak do przodu. Fotel jest podwyższany, więc zaraz zobaczymy, jak wysoko. To jest maksymalnie podwyższony fotel. A teraz sprawdzimy, jak nisko można go opuścić. Jeszcze koniec. To już jest maksymalnie opuszczony fotel. Mamy tutaj również regulację oczywiście oparcia. Na zasadzie kręcenia obrotowa regulacja. Nie czuć podczas gdy kręcimy tym pokrętłem takich zazębień, więc idzie to dosyć płynnie, aczkolwiek to nie jest najprostszy sposób regulowania oparcia w samochodzie. Trzeba się trochę nakręcić. No i jeszcze mamy tutaj regulację odcinka lędźwiowego. Jest tutaj taka dźwigienka, którą naciskamy w jedną lub w drugą stronę. I możemy albo bardziej wypchnąć odparcie odcinka lędźwiowego, albo bardziej zwolnić, w zależności od tego, jak nam jest wygodniej. I regulacja kierownicy. Tak jest maksymalnie wsunięta, tak jest wysunięta, tak jest opuszczona, a tak jest podniesiona. Umiarkowanie, powiedzmy, stopień tej regulacji jest taki umiarkowany. Wydaje mi się, że wystarczający, no ale nie jest to jakoś tak strasznie dużo. Od razu możemy zobaczyć, co nam oferują drzwi. W drzwiach mamy otwieranie bagażnika, czyli jest to dodatkowy guzik do tego, żeby, klawisz do tego, żeby otworzyć bagażnik. I mamy dosyć sporą kieszeń w drzwiach, która pomieści 1,5 litrową butelkę. A oprócz tego jest jeszcze dużo miejsca jeszcze wewnątrz tej kieszeni pod podłokietnikiem. Więc kieszenie są w tym samochodzie bardzo pojemne, szczególnie biorąc pod uwagę wielkość tego samochodu. No cóż, zapraszam do środka. Podłokietnik jest regulowany. Możemy go wysunąć, możemy też regulować jego wysokość, czyli może być tak maksymalnie opuszczony, albo faktycznie to było chyba najwyżej. No to dla mnie to już za wysoko, z całą pewnością, ale no jest to taki mechanizm, który zablokowuje w dowolnym momencie. O! Trzeba puścić jeszcze raz, ustawić na tym poziomie, na którym się chce i wtedy się to zablokowuje. Oczywiście w podłokietniku mamy również schowek. Nie jest on może zbyt głęboki, ale pewnie tak z litr co najmniej tu się mieści. W związku z tym zawsze można tu coś włożyć, żeby mieć pod ręką, a nie było na wierzchu. Mamy tutaj też takie zagłębienie, gdzie można coś drobnego włożyć i nie będzie nam się przesuwało po całej powierzchni dużej kieszeni, tylko po prostu tutaj łatwo po to sięgnąć. Mamy tu też takie 2 miejsca na to, żeby coś odłożyć, albo na kubek, ponieważ tu też się zmieści jakaś taka mniejsza butelka, ewentualnie kubek taki rzeczywiście mniejszy. Więc są takie 3 regulowane miejsca, czyli taki schowek z 3 regulowanymi przegródkami, gdzie można umieścić różnej wielkości rzeczy. Oczywiście, gdy mamy wysunięty maksymalnie podłokietnik, no to już jest ograniczony manewr, żeby korzystać z tej części
tego schowka, tej półeczki. Przed pasażerem oczywiście jest zamykany schowek i mieści się tutaj 4. Więc schowek jest dość pojemny, a oprócz tego mamy tutaj również miejsce na kartę i mamy tutaj miejsce na monety. Schowek jest podświetlany, więc w nocy nie trzeba zapalać dużego światła, tego na górze. Wystarczy po prostu otworzyć schowek i widzimy, co jest w środku i możemy łatwo znaleźć to, czego szukamy. Przed kierowcą jest lusterko podświetlone. Podświetlenie uruchamia się w momencie, kiedy odsłonimy lusterko. To samo jest przed pasażerem, elegancko. No i mamy tutaj też bardzo ładny panel oświetleniowy. Oświetlenie wnętrza jest LEDowe, jest punktowe, czyli jest nakierowane na kierowcę i na pasażera. Świeci takim jasnym światłem, więc dobrze oświetla. Możemy sobie włączyć, wyłączyć, możemy sobie ustawić funkcję, że nam się włącza, jak są drzwi otwarte. I oczywiście światła LEDowe, więc na długo starczą, a też dobrze oświetlają wnętrze. W tej wersji mamy sportowe fotele z podparciami po bokach. Środek jest z alkantary. Mamy też wykończenie ze skóry ekologicznej i z materiału. Generalnie ładnie wyglądają, tylko są szare, w związku z tym generalnie we wnętrzu tego T-Rocka jest dosyć szaro i ponuro. W konsoli środkowej mamy również dosyć głęboką kieszeń, gdzie możemy oczywiście odłożyć telefon. Tutaj jest też ładowarka indukcyjna, więc od razu telefon może nam się ładować. Mamy 2 wejścia USB typu C, czyli możemy ładować 2 urządzenia. Oczywiście też za pomocą tego wejścia łączymy się z systemem multimedialnym, ale w tym wypadku z systemem multimedialnym możemy też łączyć się bezprzewodowo. Tu mamy gniazdo 12V, a tutaj mamy przycisk do uruchomienia samochodu. Samochód uruchamiamy za pomocą przycisku. Przed kierowcą jest cyfrowy kokpit. Jest to standard w T-Rocku. Oczywiście możemy sobie tutaj ustawić dowolnie to, co chcemy, żeby było wyświetlane po środku ekranu. Możemy też sobie zmienić wygląd całego ekranu. Mogą być wyświetlane zegary takie tradycyjne, albo może być po prostu informacja w formie takiej cyfrowej. Więc to możemy sobie ustawić tak, jak nam pasuje i każdy może tutaj wybrać wersję, która mu najbardziej odpowiada. Oczywiście na środku też możemy sobie wybrać. Na przykład możemy mieć taki widok i widzimy statystyki. Także jest to dowolność. Możemy mieć cały ekran po prostu nawigacji i wtedy nie musimy tu zerkać. Mamy to wszystko przed sobą. Także tak to wygląda. No, jest to już znany system w Volkswagenie, więc tutaj można to wszystko sobie poustawiać tak, jak się chce. Kierownica jest wielofunkcyjna. Po lewej stronie mamy klawisze do ustawienia tempomatu. Tempomat jest adaptacyjny, więc możemy tu też ustawić odległościówkę. Więc tutaj mamy cały taki panel do tempomatu. Oczywiście ściszanie, pogłaśnianie. Tutaj z drugiej strony multimedia i komputer pokładowy. I oczywiście też mamy do przeskakiwania stacji radiowych oraz piosenek. Też możemy tutaj zmieniać z tej pozycji. Pod kierownicą są pod palcami dostępne łopatki,
do redukcji albo do podbijania biegów, w zależności od tego, jakie mamy potrzeby akurat. Jeżeli chcemy zrobić to ręcznie, to oczywiście możemy. Hamulec jest elektryczny. Mamy też tutaj auto hold, także jeżeli jesteśmy na wzniesieniu, samochód nam się nie stoczy, tylko się zatrzyma. Duży ekran multimediów mamy tutaj do dyspozycji. Oprócz standardowych rzeczy, czyli mamy tutaj nawigację fabryczną, możemy tutaj korzystać z telefonu, możemy podłączyć Android Auto na przykład. Możemy korzystać z multimediów, czyli możemy podłączyć urządzenie z muzyką swoją własną, czy z książką. Mamy tutaj również ustawienia samochodu. Status. Układ kontroli ciśnienia. Co nam tu jeszcze pokazuje? Wybór. No, możemy sobie tutaj też z tej pozycji wybrać, jaki chcemy mieć widok na elektronicznym kokpicie. Czyli nie musimy tego robić z pozycji kierownicy, możemy to sobie poustawiać właśnie za pomocą tego ekranu multimediów. Systemy asystujące, możemy je sobie tutaj poustawiać, pozmieniać. Mamy tutaj adaptacyjny tempomat, gdzie możemy ustawić, jaką chcemy mieć odległość od poprzedzającego samochodu, jakim trybem jazdy chcemy, żeby nas prowadził ten adaptacyjny tempomat, czy ma jechać zgodnie z tym, jak przebiega trasa, ponieważ to jest tempomat predykcyjny, czy ma uwzględniać ograniczenia prędkości, które są wczytywane znaków, ale również posiłkuje się system informacjami z systemu nawigacji. Możemy sobie poustawiać zgodnie z naszymi preferencjami. Tutaj, czy chcemy, żeby nam wybrała kierownica, czy nie. Tutaj asystent martwego pola i możemy ustawić sobie, jak jasno ma świecić nam światełko, które jest zamontowane na lusterku. Rozpoznawanie zmęczenia kierowcy. Oczywiście mamy tu użytkowników, możemy sobie ustawić użytkowników i w związku z tym każdy, kto korzysta z samochodu, ma wszystko ustawione zgodnie ze swoimi własnymi preferencjami i nie musi tego wszystkiego ustawiać od początku. To zobaczmy, jak podróżuje się z tyłu. Drzwi też otwierają się z tyłu całkiem o przyzwoity kąt. Mamy tutaj miejsce na pewno na półlitrową butelkę. Jeżeli będzie wąska, to może być nawet wysoka, ponieważ jest tutaj tak poprowadzone to miejsce na butelkę, że jest tutaj dużo miejsca na wysokość. Natomiast obawiam się, że tu jest dosyć wąsko, więc pewnie jest to dostosowane do butelki półlitrowej. Fotel przede mną jest w tej chwili tak ustawiony, jak ja tego potrzebuję i wtedy taka osoba jak ja, siedząca z tyłu, ma tyle miejsca. Czyli tego miejsca nie jest jakoś tak strasznie dużo, ale wydaje się wystarczająco. Fotele są wyprofilowane, więc tego miejsca jest troszeczkę więcej. Mamy tutaj też kieszonkę, która jest z materiału, jest nieprzezroczysta, więc trzeba pamiętać o tym, żeby nie zapomnieć wyjąć ze środka to, co tam zostawimy. Po środku, teraz zobaczymy, jaki jest. No, miejsce po środku jest jak miejsce po środku, ale nie jest ekstremalnie twarde, jest twarde. I siedzisko, i oparcie, natomiast nie jest tragicznie. Gorzej jest z nogami tutaj, ponieważ jest tutaj duży tunel, więc musimy trzymać nogi po dwóch stronach, więc to jest jakaś tam niedogodność. Zobaczmy teraz, jak ja się mieszczę za fotelem pasażera, który jest bardzo wysoki. Ten fotel jest odsunięty maksymalnie do tyłu. I mam tyle miejsca, czyli ja tak mogłabym podróżować. Natomiast wyższa osoba już myślę, że mogłaby mieć problem. Znaczy po prostu opierałaby nogi o fotel. Jak z wysokością? No, dla mnie to jest bardzo dużo miejsca tutaj z tyłu, nad głową. Naprawdę jest duży margines
tutaj, no ja też nie mogę narzekać, natomiast gdyby ktoś był wyższy, no to prawdopodobnie by mógł tutaj czuć w tym miejscu jakiś taki dyskomfort, że głowa byłaby blisko tej ściany bocznej. To w moim przypadku jest super. Tu mamy też haczyk, więc można zawiesić wieszak z ubraniem. Możemy się przytrzymać, gdyby ktoś bardzo agresywnie jechał. No i z tyłu, co istotne, są też dwa źródła światła nakierowane na dwóch pasażerów po dwóch stronach. Oświetlenie jest LEDowe. No teraz są drzwi otwarte, więc dlatego się nie chce zgasić. Ale po pierwsze bardzo ładnie to wygląda, a po drugie rzeczywiście światło jest bardzo wydajne. No i z tyłu też pasażerowie mają dwa gniazda USB typu C, gdzie mogą ładować swoje urządzenia elektroniczne. Są też nawiewy, które można nakierować na siebie albo je w ogóle zamknąć. Po środku mamy miejsce na dwa kubki, ale co ciekawe, to miejsce jest regulowane. Możemy to sobie zmniejszyć, możemy sobie zwiększyć, także luksusowo. No i podłokietnik jest z materiału, jest miękki, więc rzeczywiście będzie spełniał swoje zdanie. Nie dość, że mamy gdzie odstawić napój, to jeszcze mamy gdzie odłożyć rękę i nie jest to twarde, jest to miękkie, także będzie wygodnie. A gdybyśmy mieli coś w bagażniku, padałby deszcz, nie chcielibyśmy wychodzić, to możemy również zajrzeć do bagażnika, proszę bardzo, i wyciągnąć to, co chcemy w bardzo prosty sposób. Także to jest naprawdę bardzo wygodne i praktyczne. Na dwóch skrajnych fotelach z tyłu oczywiście mamy system do mocowania fotelików Isofix. Tutaj mamy też taką funkcję, że ten fotel pasażera ma całkowicie składane oparcie, czyli możemy złożyć, jeżeli potrzebujemy przewieźć coś długiego, no to możemy złożyć fotel pasażera, złożyć tutaj oparcia tylnej kanapy i mamy całą tą przestrzeń do tego, żeby umieścić coś długiego. To zajrzyjmy do środka, popychamy logo Volkswagena i otwiera nam się bagażnik. Bagażnik mieści 445 litrów, ale wydaje się dosyć duży. Mamy tutaj półkę, którą możemy sobie ustawić i zrobić bagażnik dwupiętrowy. O, tak to wygląda. Tutaj coś na mnie. Ojejku, nie chcę. O, dobra. Albo tak, albo tak. O, teraz jest. I wtedy mamy bagażnik dwupiętrowy. Są tutaj dwa uchwyty do mocowania ładunków, w sumie 4, bo jeszcze możemy o coś takiego zahaczyć. Mamy dwa haczyki do powieszenia torby albo siatki z zakupami i jest też światełko, ale to jest takie zwykłe światło, to nie jest światło LEDowe. Pod tą podłogą niestety nie ma drugiego dna, tylko mamy od razu miejsce na koło zapasowe, ewentualnie na zestaw naprawczy, tak jak to jest w tym wypadku, i inne rzeczy. Moim zdaniem przydałaby się tutaj druga podłoga. Oczywiście tą półkę, tak jak było na początku, możemy sobie tutaj stawić i mamy jeden duży bagażnik, ale moim zdaniem tam powinna być jakaś taka cienka przykrywka, która jeszcze by oddzielała te brudne rzeczy od tych rzeczy, które chcielibyśmy przewozić na dwóch poziomach. Jeżeli chcielibyśmy przewieźć coś większego i potrzebujemy, żeby ten bagażnik nam się powiększył, to oczywiście prosto
Ojku, prosto składamy oparcia. I mamy do dyspozycji do pierwszego rzędu siedzeń 1290 litrów. I jeżeli potrzebowalibyśmy przewieźć na przykład choinkę, to możemy też złożyć sobie oparcie fotela z przodu i wówczas mamy całkiem dużo miejsca. Szkoda, że podwójne oparcie jest z tej strony, a nie odwrotnie, bo wtedy mielibyśmy możliwość korzystania z dwóch miejsc i takiego jednego długiego miejsca na dłuższe przedmioty. Jakby było odwrotnie, wydaje mi się, że byłoby bardziej funkcjonalnie. To jest moja ulubiona wersja zamykania bagażnika, ponieważ wystarczy, że nacisnę guzik i bagażnik sam się zamyka. No to czas zajrzeć pod maskę. Oj, 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 oj. Taki mały samochodzik, a taka ciężka maska. Oho. No i mamy tutaj silnik 1,5 litrowy, 150-konny, benzynowy, 4-cylindrowy. Posłuchajmy, jak pracuje. A tutaj blisko krawędzi znajduje się wlew do płynu do spryskiwaczy. Jest dosyć duża średnica tego wlewu, w związku z tym powinno być wygodnie wlewać. No to zamykamy. I odjeżdżamy.